No i moi drodzy widzowie, to jest właśnie ten okręt, który chciałem wam tutaj pokazać. Słuchajcie, okręt jeszcze jest w fazie testowej i tutaj wszystkie jego parametry, wszystkie jego dane w uzbrojeniu mogą ulec zmianie, a ja wam przedstawię okręt, słuchajcie, bez zamontowania flag kamuflaży oraz bez kapitana. Żywotność tego okrętu to 56 800 i ochrona przeciwtorpedowa, ograniczenie uszkodzeń jest 13%. Artyleria główna jest umieszczona na dziobie, jest oto wieża z 3 działami oraz na rufie, zobaczcie, jedna wieża również z 3 działami. I słuchajcie, artyleria główna ma zasięg 17 km 300 metrów i kaliber tych dział to jest 283 mm. I czas przeładowania baterii głównej jest 18,1 sekundy. Czas obrotu o 180 stopni jest 25 sekund. Rozrzut maksymalny jest wystrzelonych pocisków 150. No i zasięg, tak jak mówiłem, 17 km 300 metrów. Okręt posiada na swoim wyposażeniu pociski burząco podpalające oraz pociski przeciwpancerne. Pociski burząco podpalające zadają uszkodzenia w wysokości 3200. Prawdopodobieństwa podpalenia celu mamy tutaj 20%. No i zdolność penetracji do grubości pancerza jest 71 mm i prędkość wylotowa jest taka sama jak i pocisków przeciwpancernych, a jest to 910 moi drodzy metrów na sekundę. No i pociski przeciwpancerne zadają uszkodzenia w wysokości 8400 i prędkość wylotowa 910 metrów na sekundę. I teraz mamy artylerię dodatkową. Artyleria dodatkowa, słuchajcie, jest 6 stanowisk po 2 działa, 105 oraz 2 stanowiska po 3 działa 150. Rozmieszczone są te oto tutaj działa 105. I tutaj czas przeładowania jest 3,4 sekundy. Zasięg artylerii uzbrojenia dodatkowego to jest 7 km 600 metrów. Są to pociski burząco podpalające, które zadają uszkodzenia 1200 i prawdopodobieństwo podpalenia celu jest 5% i zdolność penetracji do grubości pancerza 26 mm i prędkość wylotowa jest 900 metrów na sekundę. No i teraz mamy tutaj oczywiście 150, czas przeładowania 7,5 sekundy, zasięg również 7,6 km, pociski odłamkowo burzące, maksymalne uszkodzenia zadają 1700 i prawdopodobieństwo podpalenia celu jest 8% i zdolność penetracji do grubości pancerza jest 38 mm i prędkość wylotowa wystrzelonych pocisków to 875 metrów na sekundę, a te działa są zamontowane o tutaj. Tak to, moi drodzy, wygląda. Okręt na swoim wyposażeniu posiada również torpedy. Już wam pokazuję torpedy. Torpedy są umieszczone na lewej i prawej burcie. Zobaczcie, torpedy, już klik, proszę bardzo, to są właśnie wyrzutnie torped. I tutaj mamy zasięg torped 10 km, maksymalne uszkodzenia 13 700 i prędkość torped 64 węzły. I zasięg wykrywalności torped to 300 metrów. Zobaczcie. I tak jak mówiłem, jedna wyrzutnia torped jest tutaj, a druga jest z drugiej strony. Ok. I teraz może przejdziemy, słuchajcie, do artylerii przeciwlotniczej. Okręt posiada dość dużo stanowisk artylerii przeciwlotniczej. 10 stanowisk po 2 działka, 20 mm. Już wam pokazuję. Takich mamy 10 stanowisk.
Mamy 8 stanowisk, również 20 mm, ale są 4 działkami, już wam pokazuję. No i mamy oczywiście działka 37 mm, to są 4 stanowiska po 2 działka. No i również mamy tutaj 105. Proszę bardzo, to są te oto 105. No i teraz troszeczkę statystyk opowiemy tutaj. Także tak jak już mówiłem, wszystko jeszcze może ulec zmianie. Okręt jeszcze jest w fazie testowej. No i przejdźmy może do tutaj stałe uszkodzenia. Średnie uszkodzenia na sekundę w obszarze działania całego uzbrojenia przeciwlotniczego. I tutaj mamy uszkodzenia oddział przeciwlotniczych krótkiego zasięgu to 207. Prawdopodobieństwo trafienia 85%. Zasięg jest 2 km. Uszkodzenia oddział przeciwlotniczych średniego zasięgu i tutaj jest 21, moi drodzy. I prawdopodobieństwo trafienia jest 90% i średni zasięg jest 3,5 km. Uszkodzenia oddział przeciwlotniczych dalekiego zasięgu. Trafienia mamy tutaj 90% i uszkodzenia, jakie są zadawane z tej oto odległości, to 133. No i słuchajcie, przejdźmy może teraz do manewrowości tego okrętu. Okręt płynie z prędkością bez zamontowania flag 32,5 węzła. Promień skrętu jest 760 metrów. Czas przestawiania steru jest 12,4 sekundy. No i kamuflaż. Tutaj oczywiście można sobie zbić na kapitanie, można sobie zbić jeszcze w wyposażeniu. W zasięg wykrywalności 14,5 km. No i tutaj mamy, słuchajcie, wykrywalność po wystrzale baterii głównej 17,3 km. Wykrywalność w dymie po wystrzale z głównych dział to 11 km i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem jest 16,5 km. No i zasięg wykrywalności z powietrza jest tutaj 8 km. Wykrywalność po wystrzale, słuchajcie, to jest 13,8, wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 11,2. No i teraz, no słuchajcie, rozmieszczenie pancerza. Wszyscy na to na pewno czekają. Rozmieszczenie pancerza dziubowo-rufowe. Musiałbym to tak może pokazać, może coś będzie widać. Tutaj mamy pancerz dolny 40 mm. Tutaj mamy poszycie dziobowe 27. Tutaj mamy dziobowy pas pancerny 30 mm. No i do góry pancerz pionowy, tutaj kazamaty 27 mm. No i tutaj już mamy 110. Tutaj mamy 110. Oczywiście, no i teraz przejdźmy tutaj do ochrony przeciwtorpedowej. Poszycie ochrony przeciwtorpedowej, tutaj poszycie boczne 27 mm. Mamy tutaj, słuchajcie, pancerz nadbudówek jest 16 mm. Tutaj mamy poszycie nadbudówek 50 mm. No i teraz, słuchajcie, podejrzewam to ciekawe, pancerz kazamaty i mamy tutaj, no już mi to pomału ucieka, ale jest ok. Dobrze, widzimy tutaj grubość pancerza 120 mm. Tutaj mamy 27, no i pokład tutaj pancerz kazamaty 30 mm. No i teraz te kochane cytadelki. Może inaczej zrobić. O, coś w tym też nie tak. Troszeczkę mi tu ucieka, ale... O tak. No zobaczcie, nie jestem w stanie. O, może teraz. Mamy tutaj pancerz pionowy 110 mm. Groź przeciwtorpedowa, pancerz cytadeli 30 mm. No i tutaj mamy też dolny, słuchajcie, pancerz
Nie mogę teraz tu, o tutaj go widzimy, 40 mm. No i tutaj mamy oczywiście opancerzenie dział 220, 150, mamy 130, no i 120. No i teraz słuchajcie, już Wam pokazuję, co Wargaming preferuje na tym kapitanie. Preferuje, aby zamontować sobie nasmarowane tryby, wprawiony ładowniczy, cel priorytetowy, do tego przepływ adrenaliny, do tego ciężkie pociski PP, nadzorcę, mistrz działonowy, no i kamuflaż. No i słuchajcie, okręt posiada na swoim wyposażeniu tutaj myśliwiec. I ten myśliwiec tutaj jest, ilość tych myśliwców jest 3, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 60 sekund, promień działania 3 km, czas przeładowania 90 sekund, liczebność sprzętu eksploatacyjnego to 3, do tego mamy obronę przeciwlotniczą, stałe uszkodzenia plus 50%, uszkodzenia od eksplozji pocisków 300%, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 40 sekund, czas przeładowania 80 sekund i liczba sprzętu eksploatacyjnego to 3. Tutaj nie możemy już nic zmienić. Mamy również tutaj hydrosondę, sondę hydroakustyczną i tutaj mamy wykrywalność torped z odległości 4 km, wykrywalność okrętów 6 km, zasięg wykrywalności okrętu podwodnego 2 km i czas działania tego sprzętu eksploatacyjnego to 120 sekund i czas przeładowania 120 sekund. No i teraz słuchajcie, tutaj możemy sobie zbić jeszcze na kamuflażu, zamontujmy to i okręt w tej chwili już nam znika i mamy tutaj 13. Jest 13. Ale słuchajcie, nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Już tutaj schodzimy. Tak, tak. I opanuj wybór. Jest opanowane. I teraz już nam się zmieniło tutaj kamuflaż na 11,7, gdzie artyleria ma zasięg, słuchajcie, 17,3. No i tutaj możemy sobie oczywiście zmieniać dowoli. Kto chce, zobaczcie. O, no i to co słuchajcie, to chyba by było na tyle, co mogłem Wam tutaj powiedzieć. Także słuchajcie, wszystkie dane, które Wam tutaj powiedziałem, to są dane bez zamontowania flaki kamuflaży. Wszystko jeszcze może ulec zmianie, okręt jest jeszcze w testach, więc dzisiaj jest tak, jutro może to wyglądać inaczej. Także dziękuję, moi drodzy, Wam za uwagę. No i życzę Wam powodzenia, do zobaczenia na streamie, trzymajcie się, papatki.